Hej, z tej strony witam was Dota977. W kolejnym odcinku z Mario Forever The Samsara Worlds. No dobrze, pora na świat 13, świat czołgowo-okrętowo-airshipowy bym to nazwał. No, brzmi groźnie, ale na razie zaczyna się bardzo leniwie. Mamy przystań z różnymi okrętami. Niestety są tylko tłem, ale możemy poznać, że nie możemy po nich chodzić, ponieważ są takie bardzo ciemne. Także nie ma problemu z określeniem, że po tym niestety nie chodzimy. Tu chwilę poczekajmy, żeby mógł przejść od razu w ten sposób. Okej, fajnie byłoby pozbyć się tego Fire Bros, zdecydowanie. Może na przykład teraz. No i teraz pora na tego trudniejszego brosa. Właśnie się zastanawiam, gdzie się on podział. A tutaj mamy one-upa. Na początku go ciężko zauważyć, bo jest zasłonięty przez chmurkę. Można by pomyśleć, że coś jest nie tak. No po prostu jest zasłonięty. Tutaj uważamy. Okej. No i dochodzimy do checkpointa. Tu na szczęście nie ma power-upa, bo gdyby był, to byśmy go musieli naprawdę szybko złapać, bo by leciał na prawo do wody. Ale chyba już tu będzie. Jest, zgadza się. Dziękuję bardzo. Pozbądźmy się lepiej tej skorupy. Kolejny Fire Bro. Być może lepiej będzie po prostu tutaj przejść. Nie bawić się w unikanie tego wszystkiego. Bo jest tego trochę. Poczekajmy jeszcze raz. Udało się zdobyć metę, zanim nie dosięgła kula ognia. Bardzo dobrze. No nie był to zdecydowanie łatwy poziom, chociaż też nie był aż tak zły. O, mamy kultową muzykę. Kojarzę ją z SMBX, bo tam jest jedną z podstawowych muzyk, ale jest ona bodajże z Super Mario Galaxy Beach Bowl. No i tutaj mamy dość przyjemny poziom. Jest oczywiście trochę wrogów, ale za to dostajemy bardzo dużo power-upów. Także nie ma strachu, zgaduję. No jak widać, kolejny power-up. Nie powiem nie. Tu być może byłby jeszcze jeden, ale po prostu przejdźmy. No, na szczęście nie są to te bullet bille czerwone, które w powietrzu za nami lecą tak idealnie na nas, tylko takie, co na bok lecą. Ale bez obaw, tamte drugie czerwone bullet bille też będą jeszcze. Tutaj bodajże buraczkowy bro będzie, tak. To sobie wybijmy drogę, żeby łatwiej było trafić. Tutaj jakaś dziura. Nie wiem, czy mogę do niej wejść, chyba nie. Dobra, ten Big Blaster już nie strzela. Znowu przejdźmy sobie spokojnie. I to tyle, jeśli chodzi o drugi poziom. Dużo łatwiejszy niż pierwszy. Mamy naprawdę masę power-upów. Mam wrażenie, że lepiej byłoby, aby to był pierwszy poziom. I by tak idealnie szedł poziom trudności do góry. Ale może o to chodzi, że jest najpierw taki trudniejszy pierwszy poziom, a później drugi jest jako taki odpoczynek po pierwszym, jako rozgrzewka przed kolejnymi. No od trzeciego już poziom trudności jest dość wysoki, tylko będzie rósł. No i mamy tutaj nowego kupę. Stealer, złodziej. No mamy takiego kupę, który wygląda, jakby mu dorysowali brwi w pęcie. No ale możemy poznać, że to jest nieco inny kupa niż domyślny zielony. Wychodzi z takich drewnianych skrzynek. No i niestety rani nas tak samo jak każdy inny wróg. I jeszcze w dodatku kradnie nam monetkę. No myślę, że głównym zagrożeniem jest to, że nas je nagrani po prostu. Uważamy, jak są takie duże skrzynie. Bo wtedy właśnie taki kupa wyjdzie. Oj, chwila, bo nie widzę bullet billa. Okej, przeskoczmy sobie tutaj. No
No niestety Bazzibi tu jest odporny na kulę ognia, ale bodajże na kulę lodu też jest odporny. Więc nie miałoby to specjalnie znaczenia, co bym wziął. Tu bodajże jest Poison Mushroom między tymi blokami, jak wybijemy, ale nie jestem w 100% pewien. A wolałbym nie wybijać, jeżeli nie muszę, co? Bob Omby mamy. Niestety nie możemy ich przenosić, ale możemy je kopnąć. Więc może się to przydać w jakimś przypadku. I generalnie te rotodiski są strasznie zdradliwe. No poruszają się dość wolno, ale w taki dziwny sposób, niecodzienny. Dużo inaczej niż na ogół się poruszają rotodiski. No tutaj akurat mamy kwiatkowego rotodiska, aczkolwiek nieco szybszego. Także na niego też oczywiście uważamy. Okej, tutaj łatwo nie jest na pewno przejść. Ale da się. Tu gdzieś bodajże tak, mamy przejście. Tu jest lodowy kwiatek, więc się nie boimy, że jest Poison Mushroom i go nie zobaczymy, bo są chmury i złapiemy i umrzemy. No i tutaj oczywiście wychodzą kupy. Na szczęście nie przechodzą na drugą stronę tej skrzyni, więc to jest plus. Tutaj radzę uważać, jeżeli wzięliście tego lodowego kwiatka tam wcześniej, nie zamrażać tej roślinki w rurze, ponieważ wtedy nie będzie się dało wskoczyć, albo będzie bardzo trudno wskoczyć. No i to może być duże utrudnienie, szczerze mówiąc. Może się okazać, że nas autoscroll zgniecie, bo będziemy czekać, aż się roztopi po prostu ten blok lodu. Także polecam uważać. Poziom 4. Nie mamy autoscrolla. Natomiast wciąż łatwo nie będzie na pewno. Fajna muzyka, taka bardzo agresywna, bym powiedział. Nie mówię, że to źle. W sumie to przedostatni świat, więc nie spodziewamy się, że będzie lekko. Oj. No te chmury niestety stanowią dużą przeszkodę dla nas, ponieważ nie widzimy przez to naszych pocisków, nie widzimy, gdzie się dokładnie znajdujemy, gdzie wróg się może znajdować, jak podskoczył. No zdecydowanie nie jest to coś przyjemnego. Tutaj może być trochę ciężko przejść, ale się udało. Te kupy, dzięki temu, że mają właśnie brwi, to są inteligentne i normalnie nie spadają z krawędzi jak czerwone kupy. Czyli nie tylko kolor skorupy się liczy. Inne atrybuty też mają znaczenie. No niestety tamten broń mnie właśnie trafił, bo nie byłem w stanie za bardzo stwierdzić, gdzie się pokażą jego pociski. No i możemy zamrażać te bile, bardzo przyjemne. Co czyni w sumie Ice Flower mocniejszym niż Fire Flower, bo z tego co pamiętam Fire Flower nic nie robi absolutnie Bullet Billom. No jedyny minus jest taki, że niestety liczymy się z tym, że możemy zamrozić tak wroga, że na przykład zablokujemy sobie drogę. Z drugiej strony, czasami jak sobie zamrozimy wroga, być może uda nam się dzięki temu gdzieś wyżej wspiąć po takim bloku. Więc zależy po prostu, jak to użyjemy. Na pewno na lewo całkiem w tej fosie był Ice Flower, z kolei na prawo nie wiem, ale nie chce mi się za bardzo sprawdzać. Ryzykować. Oła. O! Dziękuję za roztopienie tego lodowego bloku. Dobra, weźmy po prostu Fire Flowera. Oła. Ojej. Zewsząd jestem atakowany. Raz buraczkami, raz trąpami. Raz kolczatkami, ale dobra, chwila spokoju, zgaduję. Już się skończyła, ale dobra. Tu bodajże będzie one-up. Tak. Może uda nam się wrócić jeszcze po power-upa. Tak, super. Dlatego polecam nie brać power-upów, jeżeli nie musimy koniecznie. Te parę punktów więcej raczej specjalnie nam się nie przydadzą. Przynajmniej w większości przypadków.
Chyba, że ktoś lubi zbierać jak najwyższy wynik punktowy, ale... Mi to zawsze było obojętne w tego typu grach. Okej. Auć. No i uważamy tutaj na te fompy, są dość wysoko, więc możemy ich nie zauważyć na pierwszy rzut oka. To byłoby na tyle w takim razie. No i teraz będzie pora na najtrudniejszy poziom zdecydowanie w tym świecie i chyba jak dotąd ogólnie najtrudniejszy poziom ogólnie w całym Deca Samsara Worlds. Aczkolwiek mówię to subiektywnie. Jeżeli ktoś powie, że jest na przykład z 8 świata jakiś poziom trudniejszy według niego, no to oczywiście, czemu nie? Po prostu mi się wydaje, że jest taki bardzo trudny. Zrobię tylko jedną rzecz, nieco przyciszę tę muzykę. To jest taki problem czasami w fangame'ach, że muzyka jest nagle... Jedna muzyka jest dużo głośniejsza niż wszystkie pozostałe. O, tutaj mamy one-upa, nie wiedziałem nawet, czy serio. Aczkolwiek będzie jeszcze dużo one-upów w tym świecie, ale nie będą one łatwe do zdobycia, bo musimy trochę przejść, zanim je zdobędziemy. Okej, tu użyjmy tej skorupy, żeby pokonać wrogów. Nawet z Fire Flowerem ich nie pokonamy, więc... Lepiej tak zrobić, myślę. Okej. Ała! Jakim cudem to mnie trafiło, nie wiem. W każdym razie okej, lecimy tędy. No i tu się zaczyna trudność. Aha. Okej. Dobra, udało się tu jakoś przejść przez to wąskie gardło. Muzyka jest świetna, naprawdę, tylko po prostu jest trochę za głośno, no i tyle. Dobra, tutaj uważamy, jeżeli mamy Fire Flowera, ponieważ to są kupy, od których twórcy chcą, żebyśmy przeskoczyli. Żebyśmy ich nie zabili przypadkiem. Bo będzie szkoda. No okej. No ile jest pompów? Więcej was matka nie miała, czy same głupie? Okej. Tutaj mamy Lui. Jeżeli jesteśmy mały Majo, to też zostaniemy zmienieni w Lui Majo. Więc możemy to podnieść, ale wolałbym chyba Fire Majo być. Okej. Ponieważ mamy tutaj teraz masę wrogów i to Lui niespecjalnie nam się przyda, szczerze mówiąc. Przynajmniej nie sądzę, żeby było ważniejsze niż Fire Majo. Okej. Wszystko w porządku, tylko nie mogę teraz tego Lucky tu dosięgnąć. I uważamy, żeby nie stać na prawej stronie ekranu, bo możemy łatwo oberwać. O, ten bro zostawia nam bitruta. Jeżeli chcemy, możemy go podnieść. To jest normalnie jako bitrut, to nie, że jego bitrut został i nas zrani, tylko po prostu to jest jako power up. Niestety nie przywraca nam, z tego co wiem, 2 punktów życia, tylko jak jesteśmy mały Majo, jesteśmy wtedy super Majo. Ale wciąż myślę, lepszy jest niż nic. Po prostu jest dość dziwne, jeżeli o tym nie wiemy, no bo na ogół jak pokryjemy bitruta, bitrut bro, to nie dostajemy za niego przecież bitruta, prawda? No coś co kocham, losowo odbijające się kilofy.
Liczymy na to, że nie odbiją się tak, że na nas spadną, tak jak teraz. Co tu się stało? Czemu mnie wywaliło na dół? Nie wiem. To ja zaraz wracam, aż tam dojdę. Dobra, już jestem. Ta muzyka... ten etap jest tak długi, że muzyka się zdążyła już zlupować. No dobra. O, dopiero znowu zaczęła grać. Dobra, czyli teraz co? Zgaduję, że tutaj podpływamy. Okej. Co my tu mamy dalej? Tu bodajże jest tak, armatka jedna szczela. Szybko tu idziemy, żeby Bill Blasty nie wyszczelił. Idziemy górą. I przechodzimy tutaj znowu górą. Okej. O! Nie idę po tamtego Mystery Blocka, dziękuję bardzo. A! Ograli mnie. Nie powiem nie. Nie wiedziałem, że tu jest bloczek. Dziękuję za one-upy. No muszę przyznać, jest ich tu masa. Nie wiem, czy to się liczy teraz jako checkpoint. Mam nadzieję, że tak. Mamy tyle żyć, że spokojna głowa. Możecie mi nawet nie dawać one-upów, żeby tylko to się liczyło jako checkpoint. Teraz co? Skaczemy dalej. Nie wiem, czy mogę w tym pływać, czy nie. Szczerze mówiąc, nie grałem ten poziom ponad tę sekcję właśnie. Dobra, poczekajmy chwilę. Mamy zesetowany czas. Podoba mi się to, że jest ta sama muzyka, tylko jest taka stłumiona bardziej. Nie możemy w tym pływać. To jest podpucha. Na szczęście to jest normalny, ten sam poziom. Super. To wiemy, że tu jest zwykły grzybek. Okej. Żeby tylko ten Bill nie strzelił. Ten sam może strzelać. Pozbądźmy się może tego kupy, bo trochę przeszkadza. Ta platforma jest strasznie myląca, bo strasznie szybka jest raz, a raz jest wolna. Dobra, zaraz wracam, aż tu dojdę. Dobra, jestem. Znowu. A, chciałem przejść górą, ale niestety Chip mi się wtrącił. Poczekajmy tu w takim razie. No tak, mój ulubiony gimmick. Ryby wyskakujące znikąd. O, ho, ho. Co dalej? O, poczekajmy tu z 5 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5. A jednak była platforma! No proszę, prawie umarłem. Dzięki Bogu, że akurat w tym momencie raczyła się pojawić, co? Czy mogę tu przejść po prostu tędy? Mogę. Z czego też skorzystałem. Okej. Jest. Grzybek, super. Oj, uważamy, bo to ten Bill, który w nas się namierza. Na szczęście nie leci później dalej w nas idealnie. Po prostu tam, gdzie byliśmy ostatnio, strzela. Ojej. Tego się akurat nie spodziewałem. Aha. Tego też nie. Checkpoint! Dziękuję. Mamy nawet one-upa, także już spokojna głowa. Zgaduję. I mamy od razu 2 power-upy. Aha, tu już jest po prostu walka z Bowserem. W porządku. Jest żywotny, na pewno. No jest dość szybki, mogę zobaczyć, że jest szybki. Ale czy ma jeszcze jakieś ataki poza...
zwykłymi kulami ognia i potrójnymi? Chyba nie. No jeżeli je ma, to nie raczył jeszcze ich użyć. Jak się ładuje, to po prostu strzela potrójnymi kulami ognia. Więc to chyba wszystko, jeśli chodzi o tego Bowsera, co? Po prostu bardzo często używa tych potrójnych kul ognia, ani słowa. Aczkolwiek wciąż nie jest jakiś super trudny, szczególnie jak na taki świat. Przedostatni. Także... Oj. Także myślę, że spokojnie dobijamy go. No i tyle! O! Szkoda, że jak wpadł do wody, to nie było, że wpada tak powoli do tej wody i w niej tonie, tylko tak po prostu przeleci, jakby normalnie przepaść, no ale trudno. Nie mamy żadnej animacji zniszczenia. No nie zamku, tylko czołgów, ale trudno. Świat 13 ukończony. No nie był to łatwy świat, zdecydowanie. Może nie na zasadzie niemożliwy, ale trochę musieliśmy się napościć. Szczególnie w 5. etapie, no. Aczkolwiek myślę, że na przykład 3. i 4. też aż tak proste nie były. Ale się udało. No i będzie świat 14. No oczywiście wygląda groźnie. Wygląda na dość krótki, no ale możemy oczekiwać, że raczej nie jest krótki. Tylko że tu będzie naprawdę sporo w tej fortecy. To być może to jest mgła wojny, że po tej mgle będzie dalsza część tego świata. Często tak jest robiony, taki gimmick w tych ostatecznych światach. Tak czy inaczej, to było na tyle, jeśli chodzi o świat 13. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kurczaba, Wojta Zadosła Domagała, Daypay22, Nuevi Filipesow, Dictor Playgating, Mario the Hedgehog, PKKPS, Nelson X, Film Przyczak, Bez Nazwy, Żółbotny i Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Arduch, Junior Game, YouTube, Nichoła, X Gigantyczny Nazista, Kupszyl, Michael 12, Kłaski 11, Batek ADM, X-Blacky, Butterfire, Playoshi 14, Ja26, Szymczek, Playmaker Games, Danom Jalapeno, Tomek 8, 3989, Badak Zane 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captura Lanzyś, Mastercard, Kaloryfer, Mario Hajsia Fox, Zosia Zetnik 11, Talerz XD, Walker 678, Filip Polska, Iwsiek, Bandax Minecraft, PWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!